Cześć, witajcie w filmie z Daisy Mod. Nie będzie to co prawda seria, bardziej wspominki, takie granko z sentymentu. Dlatego, żeby pokazać co po niektórym ludziom, którzy nigdy nie widzieli Daisy Moda na oczy, a o nim tylko słyszeli, że było to przed Daisy Standalone bodajże 2012. Wyszła chyba pierwsza wersja, a w 2013 była jakby finalna wersja, czy tam wydanie na Steama moda. A pod koniec 2013 roku, w grudniu tam chyba, nie wiem, 16, coś może koło tego, Daisy wyszło na Early Access jako standalone. Lata temu. W samym standalone mam ponad 4000 godzin. Jest, wydaje mi się, dość sporo. W modzie... No trudno mi to będzie zliczyć, bo pierwszy raz jak grałem w moda, to ja tą grę miałem tak naprawdę z płytek. Nie miałem jej na Steamie. A potem ją dopiero po jakimś czasie, jak była możliwość, kupiłem na Steamie. Także trudno będzie szacować godziny. No ale myślę, że też spokojnie można liczyć to w tysiącach. Nie jest to jakiś mod do moda typu Daisy Epoch, Overpoch czy Origins. Jest to czysta wersja moda, a bardziej na serwerze, który głosi się jako serwer stworzony przez grupę ludzi, czy tam człowieka, który utrzymuje, powiedzmy, jakieś tam wsparcie deweloperskie do moda, Daisy Moda. Może tak jest, może nie, nie wiem. Ale no, przyjemnie mi się gra. Miałem koło zielono... Nie można tego powiedzieć baza. Był to namiot z przedmiotami i niedaleko namiotu były dwa samochody. Jeden taki prawie że wrak, którym ledwo tam dojechałem, a drugi to był praktycznie naprawiony ułaz z lekko uszkodzonym silnikiem. No i wczoraj wieczorem chciałem sobie pograć. Chciałem właśnie wtedy coś nagrać. Ale kurde, jak na złość, niczego już tam nie było. Także akurat mi się tak fartnęło niefajnie, że po prostu ktoś się nie bał i teraz mam nowy plan. Jakby pierw po prostu mieć namiot, bądź dwa namioty. Trzymać auta trochę dalej od namiotów, bo miałem w niedalekiej odległości, może 50 metrów od samochodu namiot. Może to był błąd, może nie, nie wiem. Chociaż też jak pisałem z ludźmi na czacie, to jedna osoba koło Myszkino miała staż, taki wkopywany. I mówi, że też 2 dni ten staż został ogołocony. Także nie wiem, czy to jest korelacja dziwny zbieg wydarzeń. Bo tak naprawdę moje te samochody to mógł ktoś znaleźć po prostu lecąc helikopterem. A ludzie mają helikoptery, bo widziałem lecącego Merlina, widziałem lecącego gdzieś tam Little Bearda. Więc raczej spekulowanie, że ktoś na ESP, jakiś cheater mógł to znaleźć, mają troszeczkę mniej szans niż na przykład z tym Staszem, który opisywał gościu, że miał gdzieś w choince i
głęboko w lesie i ktoś po prostu to znalazł. Nie wiem, nie oceniam. Bawię się na razie dalej, póki mam chęć. To jest jeden z takich, powiedzmy, wielu powrotów do Daisy Moda, takich sentymentalnych. Pewnie pogram jeszcze kilka dni i się urwie przygoda. Pewnie na może kolejne kilka miesięcy, bądź na rok. Nie wiem, zobaczymy. Dlatego też przynajmniej jeden film powstanie. Może dwa. Zobaczymy. No na pewno chciałbym spróbować zbudować bazę i tam wejść. O, dziękuję. Na razie problem jest taki, że mam mało miejsca w ekwipunku. W sensie, no mam Alice Backpack. Nie mam, powiedzmy, normalnego plecaka. Dużego plecaka. Niestety jeszcze. Może po drodze to się zmieni. Na razie pójdę w stronę Kozłówki. Może coś tam się wydarzy. Kilka dni temu, jak byłem w Kozłówce, to nad Kozłówką rozbił się helikopter. W sensie to był helicrash, to był dynamiczny event. Nie to, że ktoś się rozbił. Kilka dni temu też, jak w pierwszy dzień w sumie, który grałem, dwóch ziomków latało sobie Cessną. No, a potem na czacie informacje, że zginęli. Także potem się pochwalili tym swoim wyczynem, że przy lądowaniu coś poszło nie tak. Gościu powiedział, że już nie będzie więcej latał. Niestety zapiski Steama nie sięgają aż tak daleko u mnie. Także jak z daleka też patrzę, czy nie ma zombie. No one już się pewnie porespiły ode mnie. A tam też wyżej nie widzę, jakby tutaj ktoś był, to pewnie by wyżej były. Też zombie. No Daisy Mod ma taką specyfikę, że zombie czy lód respi się na graczach. Bo on jakby nie jest, powiedzmy, AI wyłączone i jak ktoś jest zbliżony na jaką odległość, to te zedy po prostu zaczynają się ruszać i ich sztuczna inteligencja zostaje włączona, nie? A tutaj w modzie po prostu jak podejdę do jakiejś miejscowości, tutaj zombiaki, on to, jak podejdę do jakiejś miejscowości, to się zedy jaki lud pojawia. Jak przyjadę samochodem, to cię zombiaki też nie respią. Także muszę po prostu przejść. I tak też łatwo zobaczyć, czy ktoś nie jest w okolicy. Gdzieś z odległości sobie można poobserwować, albo przejeżdżając samochodem, wiesz, czy ktoś jest tutaj, czy nie. Jak w międzyczasie będę mówił, że gadał jakieś głupoty, czy coś przekręcę, jakieś informacje, czy fakt, to nie zjedźcie mnie. Skorygujcie w komentarzu i będzie fajnie. Dobra, tam zaraz jest Kozłówka. W Kozłówce się może zatrzymamy. A może nie. Nie wiem.
No chyba, że zrobię taki myk, że pójdę prosto do Starego Soboru. Bo w Starym Soborze są namioty wojskowe. Jest taka baza wojskowa, obóz wojskowy przy farmie. Także tam będę mógł zajść. Zginę. No mówi się trudno. Ale akurat do tej strony będę podchodził, gdzie będę miał fajny widok na miasteczko. Także też będę widział z daleka, czy ktoś się tam kręci. No chyba, że w tym miejscu będzie akurat jakiś snajper. Bo tego to akurat już nie przeskoczę. Jak będzie trochę dalej, to nie będę widział, czy ktoś jednak tam jest. Nie, kozłówka ciutkę dalej jest. O, tam widać kozłówkę. O. I tam na tych polach, tutaj zaraz za tym pagórkiem, rozbił się właśnie ten helikopter. To był akurat helikopter medyczny, czy tam z transportem medycznym, może tak. No bo tutaj można trafić na helikrasze medyczne, wojskowe i z żywnością. Nie wiem, czy jeszcze jakieś może trafić. Nie trafiłem, a jakoś specjalnie nie czytałem, bo ogólnie moja przygoda właśnie z Daisy zaczęła się od moda. Już pewnie o tym mówiłem kilka minut temu. Ale to było jakieś 2012 rok. Trafiłem wtedy na streamy Wązia. I kurde, zaciekawiła mnie gierka. A że miałem na półce Armę 2 i Armę 2 Operation Arrowhead, to sobie człowiek pobrał i sobie grał. No w sumie poznałem takich pierwszych znajomych, pierwszych ludzi, z którymi przesiadywałem godzinami na Skype'ie, czy potem na TeamSpeaku. I właśnie graliśmy w moda. Okej, dobra, studio nagrywa. Witamy, to jest misja ratunkowa, który nasz kolega został ostrzelany w Starym Soborze. Został zabity, idziemy ocalić jego piękne kół, czyli nie wiem co miał, ale to jest piękne kół, bo miał wszystko ze złota. Ale kurwa, To nie dobra. było tej terenowy? O, traktor. Pokój ci kurwa traktor. Trzeba pić Traktor? głosy. Za Daj tobą, mi za tobą. traktor. Na części. Kurwa, odejdź, bo byś dostał kurwa w łeb. Zetora mamy kurwa. Perszeń, Nie, bo to Ursus. perszeń. Nie Ursus inaczej wygląda. Ojujujuj, dawaj traktorek! Nudźcie. Graliśmy w moda, człowiek przychodził ze szkoły, spalał gierę, irytował się trochę, że musi do nich iść, bo zmienili lokalizację, odpóki człowiek wrócił do domu, a jeszcze wtedy musiał, no oczywiście, pójść wcześniej spać, jak to za dzieciaka. Było tak, że człowiek teraz sobie siedzi, do której tylko może. Sztywna zasada, 22 maksymalnie i do łóżka. Przypomniała mi się teraz taka sytuacja. To jeszcze chyba było przed tym, jak grałem z tymi ludźmi. Grałem sam wtedy jeszcze. Byłem gdzieś strasznie daleko, na północny zachód. Gdzieś, kurczę, właśnie mam mapę. Nie wiem, nie pamiętam do końca, ale pamiętam, że gdzieś byłem tutaj. Tutaj gdzieś byłem. I zombie połamał mi nogę. Gdzieś z tych rejonów. Aż do Berezino. Cały czas czołgając się. Doczołgałem się. No bo oczywiście jak w
wtedy przynajmniej w tamtej wersji, może teraz jest pewnie tak dalej, że jak złamiesz nogę, to nie możesz chodzić. Musisz się czołgać. Czołgałem się do Berezino. Tyle kilometrów, ale się doczołgałem. Na szczęście w szpitalu była morfina, bo jakby nie było morfiny, to byłoby jeszcze zabawniej. No ale była. To jest jedna z takich rzeczy, która mi najbardziej zapadła w pamięć, albo pierwszy znaleziony pojazd. Ogólnie te gubienie się w tym ekwipunku armowym było dla mnie tak nieintuicyjne. Jeśli wy macie jakieś wspominki z moda, jakieś historie ciekawe, napiszcie w komentarzu, z chęcią sobie poczytam. Ogólnie też ostatnio mnie też tak wzięło do jakiejś takiej nostalgii. Nie wiem. Starzeję się powoli. Ogólnie jestem w Kozłówce, czy byłem, i to jest pewnie ta droga i ona mnie do Nadyrino zaprowadzi. Ale ja w sumie nie pójdę do Nadyrino. Tutaj gdzieś sobie po prostu pójdę lasem prosto. Przetnę tą drogę i pójdę lasem do Wisznoje. I w Wisznojach sobie pójdę do góry. Tutaj sobie przycupnę. Popatrzę, czy nikogo tam nie ma. Ogólnie to mam jeszcze M16. Także jak ktoś mi z krzaków wyskoczy, to nie będę bezbronny. Już tak po tych konikach chodzę. Może to jakiś namiot będzie. A wracając jeszcze do tamtego znalezienia bazy i o tym Staszu, co mówiłem. Tutaj jak przeszukiwałem te choinki, to właśnie chciałbym jeszcze dopowiedzieć co do tego Stasza i co tam dla gościa ograbili koło myszki, no i koło zieloną moją tą bazę, znaczy no bazę, obóz. To, że no Daisy Moda aktualnie no gra garstka ludzi. Na tym serwerze aktualnie jest 6 osób, w tym ja. Najwięcej co widziałem to było 7 osób beze mnie, czyli łącznie 8 na serwerze. Także to też mi troszeczkę dawało do zastanowienia. Też ktoś właśnie na czacie był zdziwiony, że w 3 dni ktoś znalazł i ograbił. No ale to pewnie helikopterem sobie polatali. Pewnie helikopterem. Kolejne choinki. Muszę tam zajść. Bo to nie da mi spokoju. No jest bardzo, bardzo mała szansa, że będzie gdzieś tutaj namiot, bo... No tak jak mówiłem, no... Ilością graczy sam Daisy Mod nie grzeszy. Co też powoduje, że na tym serwerze też dużo ludzi nie gra. Są serwery... Jest na przykład serwer Epocha. Tam przed wejściem na ten serwer widziałem, że tam jest 13 osób. Aktualnie jest godzina 18:30 plus minus. Ale Epoch jakoś mnie nie ciągnie. Jakoś mnie tam... Nie wiem. Wolę klasycznego moda. Z jakichś tam udziwnień traderowych. Epoch, pamiętam, sam w sobie był bardzo fajnym modem, bo on dawał coś takiego jak... Przepraszam. Pewnie gdzieś tutaj jestem. Bo on dawał coś takiego jak budowanie. Takie z segmentów. I to było bardzo fajne. Tylko jedyne co mi się nie podobało, to byli traderzy. Co mi nie pasowało troszeczkę do takiego topowego survivalu posapu. Nie wiem, znaczy, no wiadomo, że tam byli, gdyby tak było powiedzmy naprawdę, to byliby jacyś kupcy, sprzedawcy, jakieś powiedzmy osady handlowe czy coś, nie? Pewnie coś takiego było, ale to dla mnie jakoś burzyło to, a nie jestem tutaj. Za bardzo. Dla mnie to jakoś burzyło.
Nie wiem czemu miałem takie przekonanie, że to nie jest fajne, że to nie jest ciekawe. I miałem też takiego znajomego Tonego, który zrobił właśnie serwer Epocha, ale bez traderów. Ponad połowa ludzi, która wchodziła na serwer, odpalała sobie mapę i na tej mapie nie widziała oznaczonych traderów. I od razu pytanie, czy na serwerze są traderzy? Odpowiedź, że nie. No i było wyjście serwera. Ja to nazywam, może trochę brutalnie, że to troszeczkę popsuło graczy Daisy. Tak samo jak wyszły mody do standalone'a. To już było wiadome od początku, że jak wyjdą mody, możliwość modowania gry, to będą traderzy, serwery staną się poniekąd łatwiejsze pod względem zdobycia ekwipunku, bo po prostu wystarczy zarobić. Ja rozumiem serwery PvP i tak dalej, ale kurde, Daisy to dla mnie nie jest deathmatch. Daisy to dla mnie jest gierka, przy której się wychillujesz, przeżyjesz. Wiadomo, też jest element PvP, tylko to jest element, a nie powiedzmy całość gry. Nie wiem, takie jest moje zdanie, może jest zupełnie inne niż wasze. Może podzielacie to zdanie. Podzielcie się tym. W sumie przydałoby się zajść na ten zamek Zub. Bo z tego co pamiętam, to w zamkach respiły się padlocki. Czytaj kłódki. A kłódka się przydaje do upgrade'u bramy, żeby ją zamknąć. Że jak człowiek będzie chciał coś budować, to warto byłoby to mieć. No i przy okazji w sumie, jak już jestem niedaleko ruin zamku, to sobie tam zajdę. Zamek Zub to też było jedno z miejsc, które ludzie często zabudowywali. Także możliwe, że kogoś tam spotkamy, albo przynajmniej zabudowane ruiny. No zobaczymy. Zobaczymy, na co natrafimy. Albo na kogo. O, właśnie wyłania się z koron drzew. Myślałem, że na górze jest helikopter, ale to jest korona drzewa po prostu. Dobra. Nieważne. Ale nie widzę, żeby tu się coś kręciło. Także może tutaj przynajmniej go nie ma. Tu będzie trochę więcej gadania niż jakiejś akcji, mi się wydaje. No chyba, że akurat uda się kogoś spotkać. To może być trochę tej akcji. Już słyszę zombie, ale to ode mnie. Nie trafiłem. Nie. Nikt tutaj nic nie zabudował. No. Widzieliście piorun? To są właśnie wisznaje. Też nie widzę zombie. Także też raczej tutaj nikogo nie ma. I my sobie pójdziemy tą drogą do góry. Też nie widzę helicrasha. Gdzieś tutaj, na tych polach albo troszeczkę tam dalej, bywał helicrash. Jak raz przejeżdżałem samochodem, to przy tym budynku były zombiaki. Ciekawe, czy ktoś tam się buduje? Czy ktoś tam się wybudował? Czy po prostu były zombiaki? Bo ktoś przechodził sobie tam i lutował. Dobra, nie widzę tam też zombie żadnych. W sumie mogłem nie pić tych napojów, co miałem. Tam jest pompa. W sumie nie widzę zombie, no się już poryspiły.
Powiedzcie mi, czy też tak macie. Ja mam taką rzecz, że czy to w standalone, czy powiedzmy w modzie, czy tutaj Arma 2 na Czarnorusi, mam takie kilka miejscowości, które w jakiś sposób mi zapadły w pamięć. Nie wiem, czy one mi się po prostu podobają z tego, jak one są zbudowane, czy może jakieś tam sytuacje miały miejsce, które zapadły mi w pamięć. No, nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć, no ale takie miejscowości są. Jest to Pusta, to jest wioska nad Elektrozawockiem, jak i Polana, która jest między wioską Orłowiec, która jest pod Berezinem, patrz na mapie, a Górką. Nawet w sumie na szybko pokażę dla tych, co mogą nie wiedzieć, nie kojarzyć. Tu mam Elektro, mam Pustą. Jest wiocha. To prawie nic nie ma. No i też jest taka miejscowość jak Polana. Polana. No i tutaj faktorka też wiadomo. Tam na faktorkę zawsze się jeździło po jakieś części do pojazdów. Czy jakieś takie typowo industrialne rzeczy. No najczęściej jak się chciało naprawić pojazd. Do moda tak naprawdę później. Po jakimś czasie, tam chyba w 1.8 wersji. Coś takiego. Zostało dodane budowanie. No i też gwoździe wtedy już, nie? Tak w ogóle to jeszcze crafting jest. To jest z samego moda, nie? Tu mam informacje takie o postaci jakby swojej. Zabite zombiaki. Szoty. Bandyci, morderstwa. Nie mam nikogo zabitego, w sensie nikogo nie zabiłem jeszcze w tej grze. No i to jest crafting. Skromny, bo skromny, ale jest. Jestem właśnie w miejscu do obserwacji, o którym mówiłem. Nie widzę chyba żadnych zombie. Także to jest dobry znak. Tam się coś kopci, czy... Weźmy latarkę, zobaczmy. Nie, to jest tylko skała. To jest tylko skała. Ale tak, potwierdzam. Zombie nie widać. I tam są właśnie te namioty wojskowe. Także tam w sumie można byłoby się przejść. O, ta muzyka trochę dodała grozy. Coś się wydarzy tam. Co tam się wydarzy? Ciekawe, czy ktoś obserwuje ten teren. Jak patrzę w te spoty, najczęstsze. Ale tutaj to by zombiaki się respiły, jakby ktoś był. Tutaj też w tym lasku ludzie kampili. A to tylko cień mignął, myślałem, że coś się ruszyło. Dobra, no to co? Idziemy w drogę tam. Zobaczymy, co się wydarzy. To jest sam stary sobór w standalone. Jest dosyć mocno przebudowany. Także jedyne co ikoniczne jest, to wiadomo, jest ta stodoła i ten blaszak. To są takie miejsca najbardziej charakterystyczne dla... A tam jeszcze ktoś może być. No jakby ktoś był, to już chyba do mnie by strzelał, co? A tam jest nowy sobór. Jest nowy i stary sobór. Dobra, zróbmy trochę szybką akcję. Nie ma co się cackać tutaj tak naprawdę. Trzeba wejść i wyjść. Jest takie miejsce dosyć często odwiedzane przez ludzi. Także warto nie kusić losu. Żeby tu chodzić i lutować. A ja tylko chcę się zombie tych pozbyć. Które w sumie już mnie zignorowały. Dobra, nie ma co lutować, idziemy dalej.
Ała. Zobaczcie. Skurczysyna, dobrze, że nie zacząłem krwawić. Dobra, wejdziemy do tego blaszaka. Pozbędziemy się tych zombie. To jest tylko wrak. J. A, dobra. To jest ten dziennik. Się gościu pytał o debug, bo kiedyś na górze po prawej stronie był taki debug monitor. Dobra, to mi się w sumie nie przyda. Szkoda miejsca na razie. Albo może wezmę w razie co. Podgłośniłem trochę grę względem muzyki. Jeżeli będzie za głośno, to tam skoryguję. Ale warto byłoby, żeby było słychać bardziej otoczenie. A ambient też jest fajny, także też go fajnie byłoby słychać. I tutaj na epochu był jeden z traderów. Alice Backpack. Mam Alisa. O, jakby był kojot. Byłoby fajnie. Albo tutaj w bazie militarnej jest lud znerfiony. Albo ktoś tutaj już był niedawno. Ogólnie w domach jest dużo broni. Przynajmniej na tym serwerze. Także myślałem, że tutaj będzie więcej różnorakiej rzeczy. Mam tylko skrzynkę z amunicją. O, stanagi. Stanagi mi się przydadzą. Tutaj bodajże też się respił chyba jeden samochód. Ale niestety go nie ma tutaj. Kolejna amunicja. Kolejne stanagi. Stanak SD. Chyba do tej broni nie załaduje stanak SD. Dobra. Wezmę te dwa magazynki, ewentualnie po prostu je wyrzucę. Ktoś się odezwał na globalnym. Wystraszyłem. O! Właśnie, jeśli mowa o samochodzie, to właśnie nie jest samochód. W jakim stanie? Chyba trochę upłakanym. Pojechać nie pojedzie. Niestety. Niestety nie pojedzie. Ale widziałem ciekawą rzecz. Morfinka. Dobra. Zabiorę morfinę. I spadam stąd. Spadam stąd. Nie będę kusił losu. Mam takie rzeczy, których strata byłaby, no można by powiedzieć, troszeczkę niefajnym uczuciem. Zobaczymy, czy to jest heli crash. Ale nie widzę dymu. Niestety nie ma. O właśnie, jeżeli chodzi jeszcze o takie ikoniczne miejsce, to nie jest miejscowość, to jest pród, staw taki. Pójdę tam. Pójdę tam. Nostalgiczne bieganie, nostalgiczne rozegranie dzisiaj. Ale niech tak będzie. No i właśnie ten pród kojarzy mi się z momentem strzelaniny, śmierci i Joli, w sensie postaci wązia. Byli w nocy na tym prudzie i ktoś zaczął do nich łupać. No pewnie jacyś stream snajperzy, ale to też taka sytuacja, którą człowiek zapamiętał z samego streama. W ogóle też jesteśmy niedaleko lotniska wojskowego. Co? Idziemy tam? Kurde, znowu w momencie jak powiedziałem idziemy tam, muzyka zrobiła swoją dramaturgię. No, ale pierw idziemy na ten staw. Potem możemy pójść na NWA. Słyszę coś?
Słyszycie? O! Samolot lata. Ty sobie lata dwupłatowcem. Ciekawe. O, zniknął. Raczej mnie nie zauważył. Gdyby był w miejscowości jakiejś, to mógłby mnie zauważyć. Bo by były zombie oczywiście. I by wiedział, że ja tam jestem. Dobra, jesteśmy niedaleko Pruda. Tutaj, jeżeli kojarzę, to w tych okolicach gdzieś chyba może być resp helikoptera. Tylko pytanie, czy ja teraz nie mylę tego z Epochem? Nie wiem. No ale raczej raczej helikoptera bym nie naprawił. Raczej nie. Dobra, jesteśmy na starych polach przy Prudzie. Nie wiem czemu, ale nie wiem, jakiś dziwny sentyment mam też do tego miejsca. Raz pamiętam, to miałem tutaj też ze znajomym bazę wybudowaną. Także nie ma co. Nie ma co. I baza właśnie stała tutaj. I to jest ten słynny pomost, przy którym Wąziu i jego ekipa no pożegnali się. Zostali rozstrzelani. To co? To teraz w tamtą stronę, chyba gdzieś w tamtą stronę, na lotnisko wojskowe, na NWA.